24 lutego wybraliśmy się z Expedition Offroad Team na niedzielną przejażdżkę. Pogoda była ładna, ale wszędzie było mnóstwo wody. Dosłownie po paru minutach przed naszym nosem pierwszą wklejkę zaliczył Jeep Commander, a to był dopiero początek wyjazdu. Biorąc pod uwagę otaczające nas widoki, ten odcinek nosi tytuł Wiosenne rozlewisko. Dawaj Misiek, dawaj, nie możemy w wodzie zostawić. Nawet blokady nie mam. Dopasowałoby to nagrać, że nie ma gdzie się zatrzymać, żebyśmy zaraz nie stanęli. Nie. Nie, musimy jechać. Początkowo jeździliśmy wąskimi drogami pomiędzy polami, gdzie nie było możliwości się wyminąć, a każda wklejka powodowała zatrzymanie całej kolumny. Na chwilę udało nam się stanąć z boku, żeby coś nagrać, ale szału nie było. Po kilkunastu minutach dojechaliśmy w dobrze nam znane miejsce. Ta piaskownica już kilka razy gościła na naszych filmach. Na przykład jak 3 jeepy Wranglery próbowały spiąć się na sam szczyt. Link do tego filmu pojawi się na ekranie. Ale wracamy do dzisiejszej wycieczki. Cała kolumna bez problemu pokonywała kolejne przeszkody. Tym bardziej nie spodziewałem się, że będę miał problem z podjazdem pod tą górkę. Niestety jechałem za wolno, za bardzo ściąłem zakręt, a przy okazji słychać na filmie, że coś mi pękło. Nie wiem, czy coś nie pękło. Jak się później okazało, był to łącznik stabilizatora. Ponadto miałem wyciek z tylnego mostu, więc O, no samochód to następnego poda się dnia jeszcze trafił do bardziej. serwisu. Po kilkunastu minutach zabawy w piachu wróciliśmy na bardziej podmokłe tereny. Trasa wiodła przez zalane lasy i polne drogi. Raz na jakiś czas udało nam się zatrzymać gdzieś z boku i nagrać kilka samochodów, jak przejeżdżają z impetem przez głębszą wodę. Do tej pory nie udało nam się nagrać zbyt wielu ciekawych momentów, ale w końcu pojawiła się pierwsza ambitniejsza przeszkoda. Jak na złość wszyscy przejechali przez nią bez większych problemów. Moją uwagę zwrócił sposób pokonywania tego rozlewiska. Większość samochodów próbowała je pokonać z dużą ilością gazu, tak aby opony na bieżąco się czyściły, a terenówka z rozpędu przeskoczyła na drugą stronę. Wyjątkiem był Jeep Wrangler, który stał chyba na 40-calowych oponach, a jego kierowca całą trasę pokonał delikatnie, na pełnej trakcji. Przy takim rozmiarze opon nie ma sensu wciskać gazu do dechy, a prawdopodobieństwo ukręcenia półosi czy mostu spada praktycznie do minimum. Oczywiście Jeep to nie patrol, a u patrolowców z racji na nieśmiertelność układów napędowego panują całkiem inne przyzwyczajenia. Po tej przeszkodzie część samochodów musiała wracać do domu, a reszta wycieczki dojechała do kolejnego zagajnika, gdzie było miejsce i czas na ognisko. My, korzystając z luźniejszej atmosfery, chcielibyśmy zapoczątkować nową serię wywiadów, tak żeby kierowcy mogli poopowiadać trochę o swoich maszynach. Zapraszamy na minutę z Suzuki Samurajem. No to mamy tutaj przed sobą Samuraja, rocznik 9.3, silnikiem 1.3 na wtrysku Suzuki GT. Samochód jest na 3 calach liftu, można powiedzieć, wieszaki plus buda plus zrobione SPA. Do tego mamy na samochodzie założone Simexy w rozmiarze 33 cali. Samochód bardzo dobrze spisuje się, jeżeli mówimy jeszcze o kwestiach technicznych, ma do tego zwolniony reduktor. I zmienione ma przełożenia w mostach, ale nie powiem jakie są, bo nie wiem, nie pamiętam. I tak naprawdę z takich ciekawszych rzeczy to by było na tyle w tym samochodzie. A jak się dzisiaj sprawował? Dobrze sobie radził z wodą? Dzisiaj bardzo dobrze sobie sprawował, szczególnie, że ten samochód jest lekki, to nie ma najmniejszego problemu. Większość terenu było pokonane bez zapinania na 4. No a tak, no, tak jak już wspomniałem, bardzo dobry samochód, polecam. Fajnie, dzięki bardzo. Super jest. Taki malutki, lekki, fajny.
Dajcie znać w komentarzach, czy taki format prezentacji samochodu Wam się spodobał. Oczywiście wymaga to jeszcze dopracowania, ale pierwsze koty za płoty. Szybko wracamy do kolejnej wklejki Jeepa Commandera. Stoi na silniku, będziesz mogła tylko ponagrywać. Super, fajnie. My będziemy musieli pewnie zrobić trochę miejsca. Z racji tego, że było bardzo ciasno, pierwszą próbę wyciągnięcia Jeepa podjęła Witarka. Niestety to nie jest ta sama kategoria wagowa i Commander nawet nie drgnął. Suzuki przeskoczyło do przodu i zrobiło miejsce innym samochodom. Jeepa udało się ruszyć do tyłu za pomocą wyciągarki. Później, z większą ilością gazu, dał radę pokonać tę przeszkodę o własnych siłach. W międzyczasie odłączyły się kolejne samochody, a pozostała część imprezy dojechała do kolejnego rozlewiska, które kilku terenówkom sprawiło spore problemy. Najpierw zbyt delikatnie wystartował Wrangler, który ewidentnie nie chciał być najbrudniejszą terenówką w towarzystwie, więc obrzucił błotem wszystkie samochody stojące za nim. Na szczęście kierowca szybko się zreflektował, zapiął blokady, dodał więcej gazu i o własnych siłach pokonał przeszkodę. Później wklejkę zaliczyło Suzuki Jimny na atekach, które trzeba było uwolnić za pomocą wyciągarki. Reszta kierowców już wiedziała, że nie ma co odpuszczać gazu i pozostałe terenówki przejechały bez większych problemów. Na koniec została do pokonania wąska droga dojazdowa z dużą ilością błota i głębokimi kolejnami. Żeby nie tracić czasu, Commander trafił na smycz za patrolem. Dominika wykazała się dużym refleksem i nie została obrzucona błotem. I to by było na tyle z 39. wyjazdu Expedition Off-Road Team. Standardowo zostawcie suba, lajka i komentarz. Na razie Pajero stoi w serwisie, więc kolejne materiały pojawią się dopiero po świętach. Do zobaczenia.